Więc bardzo, bardzo pierwsze wrażenie. Samochód ma przejechane 261 km w ogóle od początku. Miał chyba 10 przy odbiorze. Ustawiłem ten wyświetlacz, bo po Tesli no to bardzo się człowiek szybko przyzwyczaił do tych cyferkowych, a nie zegarów, więc to spoko. Nie wiem, czy to jeszcze kwestia ustawienia, czy coś, ale brakuje mi strasznie procentu baterii. Ile jest procent baterii w danym momencie? Chciałbym to mieć. Ten wyświetlacz bardzo przyjemny. Generalnie używam go prawie cały czas z połączeniem do Apple Car. No tu też całkiem dobrze, całkiem spoko. Tak ludzie chwalą to, nie wiem, średnie. To przełączenie ciężko powiedzieć. Na kierownicę też jakoś tak średniawo z tymi guzikami. No nie jest źle, tak, ale nie wiem, takie pierwsze wrażenia. No i co więcej? Generalnie jest rzeczywiście to, co ten mówił chyba Petryn, że zawieszenie bardzo, bardzo pozytywnie. Wsiada się i bardzo wygodnie się jedzie. Samo siedzenie może nie jest super, bo po powrocie z pierwszej trasy tam 140 km to tak średnio na tą wygodę. Było ok, ale nie jakoś super. Natomiast sama jazda z zawieszeniem, jak wybiera to zawieszenie, no to bardzo fajnie. No i tak to ładnie, spoko. Pozytywne zaskoczenie. Na plus. Trochę rzeczy brakuje. Albo nie umiem jeszcze ustawić. Na pewno na przykład, ciekawe czy się uda znaleźć, gdzie to było. Ładowanie po 10%. No naprawdę nie było można zrobić tego po 5 albo w ogóle suwakiem. Nie wiem, czy to kwestia oprogramowania, czy coś. Ciekawe też jak będzie z tymi update'ami. Powinny niby być bezpośrednio. Swoją drogą. Aktualizacja. O, chyba nawet jest jakaś dostępna. No, to może potem zobaczymy. Ciekawe, może trzeba wyłączyć samochód, żeby to aktualizować. O, no to zobaczymy, co to będzie. No i generalnie... no miałem powiedzieć. Tego w Tesli brakuje i ja to miałem w Outlanderze już. I te łopatki są mega fajne, ale już zjeżdżając z autostrady bym się nadział, bo w Outlanderze było lepiej, bo były przymocowane do kolumny kierowniczej i się nie obracały wraz z kierownicą. Może kwestia przyzwyczajenia, ale gdzieś odruchowo właśnie, jak już miałem łopatkę naciąć tak jak w Outlanderze, to kierownica skręcona, chciałem sobie przyhamować trochę bardziej i ręka szukała i nie znalazła, tak? Trzeba było hamulcem przyhamować, ale dało radę, tak? Ale uważam, że tego brakuje w Tesli, a to jest fajny myk, że w ogóle to, co było też w Outlanderze, to jest coś, czego Tesla mogłaby się nauczyć i zrobić, że można jeździć z rozłączonym całkowicie silnikiem od reszty układu napędowego, na tym B0. W Outlanderze to było i tutaj też można, tak będzie widać, tu na ten i-pedal, jak się weźmie na maksa, to się pojawia i-pedal, a jak się zredukuje, to ta rekuperacja jest do zera, gdzie rozłącza całkowicie napęd od silnika i od odbioru mocy i od napędzania i można się jak swobodnie toczyć. I to jest dobre i też właśnie gdzieś opisywali, że i rzeczywiście potwierdzam, że w ten sposób jadąc, kiedy nie napędzamy kół i nie odbieramy energii, tylko samym toczeniem się gdzieś tam pozwala to na osiąganie większych zasięgów. Więc jest to do zrobienia. Co do zasięgu, na razie zacząłem jeździć tak dalej i też w porównaniu z tą S-ką, wiadomo, że to jest inny samochód, ale bardzo też na plus uzyskanie tutaj zużycia energii na poziomie 16 kW, 17 to jest zwykła jazda, całkiem żwawa i bez niczego. 20 to już naprawdę trzeba się starać.
A standardowo myślę, że 15 i to przy pogodzie, tak jak teraz, tam lekko na plusie. Tutaj jest pompa ciepła w tej wersji, co mamy. 14,4, spokojna jazda. Można to śrubować na 12. Da się. No są te tryby jazdy, to się powinno zmieniać te wyświetlacze, ale ja to zmieniłem sobie na ten, bo wszystkie mają zegary i to mnie irytowało, to mówiłem. Nie widzę, ten Eco jest irytujący, bo nie wiem, czy to zmienia coś więcej, poza tym, że ten pedał gazu staje się taki, nie wiem, jak to powiedzieć, strasznie opóźniony. Bardzo to tak nieprzyjemnie dla mnie. Na normalnym jeździłem, sport jakoś nie bardzo, tam nie czuję fanu, normal jest całkowicie ok. Co, włączyłem ten auto hold na pewno, żeby się zatrzymywał do zera, tak jak w Tesli. Outlander tego nie miał, on chyba się zatrzymywał, a może na tym Bezeros było można, to już nie pamiętam dokładnie. No i tak, szyba z tyłu fajnie, bo ta lotka robi robotę. To znaczy ta szyba się tak jakoś nie brudzi i kamera cofania też, to w Tesli się ciągle, kurde, ta kamera to wystarczyło wyjechać chwilę i była brudna. Teraz żeśmy normalnie przejechali kawałek przez las i kamera czyściutka. O, i też nie wiem czemu teraz wrzuciłem na D, a kamera dalej jak gdyby działa ten. Ja jadę do przodu, a dalej to widzę. Parkuję i dopiero się wyłączyła. Więc bardzo, bardzo takie szybkie wrażenia na szybko. Grzane siedzenia fajnie działają, jakoś mocniej mi się wydaje, że szybko muszę przechodzić z tego 3. poziomu na 2. No pompa ciepła też momentalnie nagrzewa i bardzo, po Tesli też ciężko, z reguły w Tesli miałem tak, że bardziej nagrzewałem. Z tą temperaturą szedłem do góry, bo ciągle było chłodno, powoli to się rozpędzało, a tutaj ta pompa, zresztą jak 3 miałem zastępczą na chwilę, no to też, to tak samo jak w 3, pewnie chodzi o pompę ciepła i ona robi robotę, no tak jak mówią, także to dla mnie must have, pompa ciepła. No i znajdę chwilę czasu znowu, to coś więcej opowiem, spróbuję zrobić porównanie Outlandera i Tesli, co mieliśmy, i tej Kii Niro. Wiem, że to są zupełnie różne samochody, zupełnie inne technologie rocznikowo i tak dalej. Natomiast z perspektywy kogoś, kto przeszedł przez to, co było fajne w tym, co było fajne tu, co było fajne tam, i co, takie porównanie, co kto potrzebuje. Na pewno jest mniejszy i chyba Tesla była największym samochodem, jaki żeśmy mieli, najbardziej pojemnym. Ale dajemy radę się zmieścić i jest ok. Dobra, bo przynudzam już chyba trochę. Jesteśmy w ogóle tu w górkach kampinoskich. Bardzo fajna miejscowość w środku lasu. Warto przyjechać że pokażę na mapie od razu sobie. Pokażemy. Jeszcze mapę tutaj włączyć. Właśnie mówili, że nikt nie używa tej mapy i to jest prawda. Jak ma się ten Apple Car, to... Dobra, nawet nie wiem jak ją włączyć, żeby zobaczyć coś. O! I oddalimy sobie trochę. Tak, więc jesteśmy. Nawet nie widać na zielono. W samym centrum Puszczy Kampinoskiej. Dookoła las. Polecam przyjechać sobie na wycieczkę rowerową albo samochodem, pochodzić po lesie, bardzo, bardzo fajnie. Szlaki i w ogóle zielono, przyjemnie. To tyle na tą chwilę. Dobra, jeszcze mam chwilę w tych górkach jestem, więc coś co znalazłem z nudów, jak tu siedzę i czekam. To tak, tu można nacisnąć na tą ładowarkę i pokażę te najbliższe, ale to tam kto by to używał, no, może jak ktoś jeździ trasy to pewnie tak, ale
Zamierzam z tego skorzystać, mam nadzieję, raz do roku. Ale jak klikniemy samochodzik, to jest teraz stan baterii. W ogóle tak, weźmy do tego, wrócę zaraz. Dane zużycia, fajna statystyka. Zużycie energii, też dużo informacji. Chyba Leaf też gdzieś kiedyś oglądałem, że ma te takie dane, ile poszło na klimatyzację, ile w ogóle na przykład poszło o inne rzeczy. Chyba nie akumulator. Pewnie, doładowywania akumulatora 12V, pewnie, nie wiem. Elektronika ile teraz zużywa, ale ten stan baterii. I tutaj możemy to przechodzić, ustawiać, no ale oczywiście po 10%. Ciężko było jak w Tesli zrobić po 1%. Ale fajne jest to, że już na przykład zmieniając tutaj, zmienię sobie na 90% i mi przeliczy, że ze stacji, czyli zakładam, że chodzi o stację, gdzie podłączam kabel 11 kW albo cegłę 11 kW trzyfazową, wtedy będzie to 2 godziny 10 minut, a z tej co oni dali tego do gniazdka zwykłego 6 godzin 50 minut, ale fajnie, że to już na tym momencie przylicza tego. Póki się nie włączyło ładowania, to chyba nigdzie w Tesli to nie pokazywało, ile by zajęło w danej chwili. No bo w Tesli to trzeba było włączyć ładowanie, jak się włączyło i przygotowało jakim prądem, to on wtedy przeliczał. A może przeliczał od razu? Człowiek nie pamięta. Ale to mi się podoba, fajne to jest.